Wyobraź sobie, że sprowadzasz samochód do Polski. Może być to pojazd z Niemiec, z Japonii, a może ze Stanów Zjednoczonych. Auto stoi już na Twoim podjeździe i w pełni jest gotowe do tego, żeby tym jeździć. A teraz zaczyna się to, co jest najważniejsze. Rejestracja tego pojazdu i cała papierologia z tym związana. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. I tutaj trzeba wiedzieć, jaka jest różnica między zakupem pojazdu z pełnym numerem VIN, a z numerem VIN krótkim. Jeżeli sprowadzasz auto spoza Unii Europejskiej, na przykład z USA czy Japonii, to zaczynasz od odprawy celnej. W urzędzie celnym płacisz cło, VAT i dostajesz dokument potwierdzający wprowadzenie auta do obrotu w Unii. Następnie mamy akcyzę, to obowiązek zawsze, bez względu na to, czy auto pochodzi z Unii czy spoza niej. Do tego dochodzą nam jeszcze tłumaczenia dokumentów, które są w obcym języku i muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to przede wszystkim amerykańskich dokumentów, japońskich czy odprawy robionej za granicą w Niemczech czy w Holandii. Kolejnym krokiem jest rejestracja czasowa. Z kompletem dokumentów idziesz do Wydziału Komunikacji i rejestrujesz pojazd na tablice tymczasowe, otrzymując jednocześnie dowód rejestracyjny. Kolejnym krokiem jest badanie techniczne. Z pozwoleniem czasowym jedziesz samochodem do stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdza stan techniczny auta i numer identyfikacyjny pojazdu. Jeżeli oczywiście wszystko jest zgodne, otrzymujemy wynik pozytywny, ale jeżeli, i o tym tutaj mowa, o krótkim numerze VIN, numer jest krótki albo jest nietypowy, diagnosta wystawia nam badanie negatywne. Warto zaznaczyć, że coraz częściej diagności wymagają odstępstwa TDT, czyli decyzji o odstępstwie od warunków technicznych transportowego dozoru technicznego, aby wykonać pozytywne badanie techniczne dla Twojego pojazdu. To trochę jak specjalne pozwolenie. Praktycznie dla każdego pojazdu z krótkim numerem VIN, nawet do klasyków z lat 80., które teoretycznie powinno być rejestrowane bez żadnego problemu. Kolejnym etapem, najtrudniejszym etapem moim zdaniem, jest TDT, czyli uzyskanie takiej decyzji. I często jest to największa przeszkoda w rejestracji pojazdu z krótkim numerem VIN. Do wniosku dołączasz badanie techniczne z wynikiem negatywnym. Ważne jest, aby to badanie techniczne nie było starsze niż 30 dni. Dokument zakupu pojazdu, dokument potwierdzający rejestrację auta za granicą, tłumaczenia dokumentów. Ważne, żeby były dostarczone czytelne, widoczne zdjęcia z numerem identyfikacyjnym pojazdu i tabliczki znamionowej oraz całego pojazdu. Na co warto zwrócić uwagę, to wykonać dokładne zdjęcie cechy identyfikacyjnej wybitej trwale na nadwoziu, ramie lub elemencie konstrukcyjnym. Ja do wniosku dołączam jeszcze ocenę techniczną pojazdu wykonaną przez rzeczoznawcę oraz oczywiście, jak się składa wniosek, to trzeba zapłacić za wydanie decyzji. Na tą chwilę koszty opłaty za wydanie decyzji odstępstwa od warunków technicznych to 450 zł. Co jest problemem? Problemem najczęściej są dokumenty potwierdzające rejestrację dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy. W Europie jest to sprawa prosta, ponieważ otrzymujemy dowód rejestracyjny i na tej podstawie diagnosta bez tych tablic próbnych może wykonać już badanie techniczne negatywne i składamy wniosek do TDT. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy, które są nabywane przez nas spoza Unii Europejskiej, z dużą ilością spraw, które mam do czynienia, to są pojazdy z USA i to jest title, który dla TDT nie jest dowodem rejestracyjnym tylko własności, a przypomnę, że na tym dokumencie właśnie dokonujemy rejestracji pojazdu w Polsce i dla pojazdów sprowadzanych z Japonii, gdzie wystawiany jest dokument eksportowy, który dla DTT też nie wystarcza. Co można zrobić w tej sytuacji? No więc należy zdobyć potwierdzenie o rejestracji tego pojazdu za granicą, bo tego wymaga i do tego wzywa w trakcie prowadzonego postępowania TDT dokument i w przypadku Stanów dokument z bazy danych DMV, a w Japonii z Urzędu Transportu. Warto również dołączyć, o której wcześniej wspominałam, opinię techniczną rzeczoznawcy, która potwierdza stan pojazdu i jego numer VIN. I jeszcze jedno ostrzeżenie. Minusy w numerach VIN. W rzeczywistości numer wybity na aucie nie ma żadnych kresek ani minusów.
Ale w dokumentach, zwłaszcza w tych japońskich, ostatnio często pojawia się zapis z myślnikiem. TDT wymaga, żeby taki zapis był we wniosku. Nawet jeśli na aucie go nie ma. To absurd, ale inaczej sprawy nie ruszymy. Pamiętaj też, że jeżeli wysyłasz wniosek i załączniki elektronicznie przez ePUAP albo e-doręczenia, każdy dokument musi być podpisany podpisem elektronicznym przez wystawcę, sprzedawcę, tłumacza czy rzeczoznawcę. Twój podpis profilem zaufanym potwierdza tylko wniosek, nie cudze dokumenty. Warto więc od razu przesłać do TDT potwierdzone kopie przez notariusza, które są przez nich honorowane, lub złożyć oryginały dokumentów. Po 30 dniach, chociaż ten termin jest bardzo zmienny i znacznie wydłużony w naszym kraju, gdy już otrzymujemy taką decyzję TDT, to udajemy się na stację kontroli pojazdów, gdzie diagnosta, mając decyzję tak cenną w ręku, wystawia nam pozytywne badanie techniczne. Z tymi dokumentami wyruszamy do Wydziału Komunikacji i tam rejestrujemy pojazd na białe już tablice rejestracyjne. Zupełnie inaczej jest, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów zabytkowych. Takiego odstępstwa nie potrzebujemy. Krótki numer VIN oznacza długą i krętą drogę przez urzędy. A największa góra to właśnie ta góra, która zaczyna się w TDT, z dokumentami potwierdzającymi rejestrację i minusem w papierach. Ale kiedy już przebrniemy przez te wszystkie formalności i dostaniemy polski dowód rejestracyjny, satysfakcja jest ogromna, bo klasyk, o którym marzyliśmy, wreszcie legalnie wyjeżdża na polskie drogi. I teraz pytanie do Was. Co o tym myślicie? Spotkaliście się już z sytuacją, że urząd wymagał wpisania znaków, których fizycznie nie ma na aucie? Jakie były Wasze doświadczenia z TDT, krótkimi winami i całą tą papierologią? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Wasze przykłady mogą pomóc kolejnym osobom przejść przez ten proces trochę łatwiej. No i zadawajcie pytania. Postaram się Wam na nie wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.